Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie roczne na 2026 rok i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię i główne wydarzenia tego roku, co ma szansę przyjść, pojawić się dla Was, co odchodzi do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w nowym roku. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no i oczywiście czytań miesięcznych na poszczególne miesiące. Bliźnięta, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten rok. Tutaj jest, słuchajcie, 9 buław i myślę, że będzie to rok, w którym skupiacie się na stawianiu granic, na podkreślaniu swojej pozycji w hierarchii i to może być, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o związek, o rodzinę, ale spokojnie, niech ja wyciągnę całość kart. Co do Was przychodzi? Kto do Was przychodzi? Jakie są główne wydarzenia? A tutaj jest, słuchajcie, 7 buław, którą bardzo lubię w tej talii. No i nie ukrywam, że będzie się działo i widzę już tutaj od samego początku dużo determinacji, dużo odwagi, dużo siły. I też, słuchajcie, widzę, że bliźnięta rozpychają się łokciami. Co odchodzi do przeszłości? Co raczej się nie powiedzie, albo z czego wypadałoby zrezygnować? A tutaj jest karta cesarzowej i teraz tak, jest to karta matki i wydaje mi się, że z matką, z siostrą wypadałoby naprawić relacje, ale też, słuchajcie, będzie inny przekaz, inny scenariusz, więc nie martwcie się, jak Wy się przedstawiacie. A Wy przedstawiacie się jako 6 mieczy. Słuchajcie, myślę, że to jest mocny przekaz i widzę tutaj dużo nowego, ale nie na tej zasadzie, że jesteście zmuszeni do wprowadzenia zmian, bo ktoś Was zwalnia albo powiedzmy Wam, tutaj jakąś umowę na mieszkanie na przykład wypowiada, tylko raczej jeśli jest wewnętrzna potrzeba, to już Wy sobie tak wszystko ułożycie i tak nad sobą będziecie pracować, że sobie wywalczycie, wypracujecie to, co jest Wam potrzebne, to nowe. Czyli tak jakby to wychodzi z wewnątrz, a nie z zewnątrz. Jaka będzie dla Was rada, jeśli chodzi o nowy rok? A tutaj w Radzie jest Królowa Mieczy i powiedziałbym tak, przede wszystkim myśleć przyszłościowo. Też, słuchajcie, kierować się rozumem, jeśli chodzi o ważne decyzje i podejmowanie właśnie takich ważnych wyborów. Czego nie robić, czego raczej unikać. Tutaj unikać 10 buław, co jest bardzo ciekawe, bo myślę, że to całkiem nieźle koresponduje z całością, zwłaszcza z pierwszymi 2 kartami. A z przełożenia pięknie. Karta sprawiedliwości. I teraz tak, pojawiło się najwięcej buław. One są związane z trygonem ognia, też właśnie z pasją, z motywacją, ale też, słuchajcie, są dosyć silne karty związane z wielkimi arkanami, więc myślę, że może to być istotny rok, istotny czas. I zobaczcie, z przełożenia jest karta sprawiedliwości, więc niewątpliwie w tym roku ma zapanować sprawiedliwość, zgoda. Świetny czas na to, aby sprowadzać na przykład sprawę na drogę sądową. Świetny czas na to, aby dopominać się albo walczyć o to, co Wam się należy. Jeśli chodzi o alimenty, o spadki, o zaległe wypłaty.
no tutaj na pewno sprawiedliwości stanie się zadość. I też słuchajcie, patrząc na tą kartę, to widzę, że bliźnięta zaprowadzają gdzieś ład i skład. Tam, gdzie jest poczucie, że go nie ma, że nie ma tej sprawiedliwości. I to bezpośrednio łączy się z kartą, która jest w ogólnej energii. Dlatego, że tutaj jest 9 buław i ja widzę, że jest to czas, ten nowy 2026 rok, w którym chcecie i podkreślacie swoją pozycję w jakiejś firmie, w relacji, czy być może jeśli chodzi o swoje życie, bo to jest zwłaszcza do osób, które ostatnio miały poczucie, że są takimi troszeczkę szarymi myszkami i powiedzmy płyną sobie z prądem, bo tak jest wygodniej, albo na przykład nie ma innych pomysłów lub wydaje im się, że nie ma innych środków, a tutaj właśnie wręcz przeciwnie. Tutaj chcecie się odważyć, chcecie się sprzeciwić, chcecie pokonać jakieś swoje wewnętrzne bariery i też widzę, że część z Was tak szczerze ze sobą rozmawia. Zawsze mi się marzyło na przykład wyprowadzenie się do lasu i wybudowanie sobie chatki właśnie gdzieś za miastem, gdzieś w spokoju, w ciszy albo na wsi. Ale wiem, że nie będzie mnie na to stać i to jest w ogóle niemożliwe. I teraz tak siadacie sobie i myślicie, czy na pewno jest to niemożliwe? Co mogę zrobić, aby to osiągnąć? Może sprzedam to, sprzedam tamto, może dostanę kredyt i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o 9 buław, to też widzę w tej karcie zaznaczanie granic i tutaj niewątpliwie pracujecie nad swoją asertywnością. I nie, asertywność to nie jest tylko i wyłącznie sztuka, umiejętność powiedzenia komuś nie. Ale przynajmniej według mnie to też jest taka umiejętność właśnie kroczenia tam, gdzie chcę iść. Czy powiedzmy wybierania tego, co jest dla mnie istotne. Zobaczcie, przychodzi do Was 7 buław. Wspaniała karta. Ona tutaj pokazuje osobę, która jest troszeczkę wyżej i tutaj z jednej strony odgradza się od innych, odpycha pewne osoby, ale jakie? No właśnie takie, które nie sprzyjają, krytykują, nie wspierają, ściągają w dół. Jak najbardziej może też chodzić o sytuację. Czyli co? Z pewnością siebie, z wolą i z chęcią walki i rozwoju odpychacie od siebie osoby niewspierające oraz sytuacje, które nie są Wam na rękę. Czyli jestem w jakiejś relacji od lat, czy to romantycznej, czy z koleżanką lub z przyjacielem, ale gdzieś w ogóle nie widzę rozwoju i wręcz ta relacja stopuje mnie przed tym, żeby na przykład gdzieś wyjechać, czy coś zmienić. Nie jestem szczęśliwy, ale jest mi wygodnie. A co w tym roku? Wycofuję się. Po prostu się wycofuję dla swojego dobra. Jeśli chodzi o 7 buław, to tutaj też niewątpliwie właśnie widzę potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej, czyli podkreślenie swojego miejsca w szeregu i takie, jak to powiedzieć, że antonim do boję się. Że nie boicie się po prostu stawiać granic, rezygnować z czegoś po to, aby rozpoczynać nowe. Momento. Oczywiście sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych, bo być może tam będzie coś dla Was więcej. Do przeszłości odchodzi cesarzowa. I teraz tak, do części z Was, jeśli ktoś na przykład planował powiększenie rodziny, to tu jest powiedziane, żeby na razie troszeczkę odłożyć to w czasie, dlatego że trzeba jeszcze pewne etapy podomykać, albo gdzieś jeszcze się poczuć na tyle pewnie, żeby później nie mieć problemów. Na przykład w nowej pracy, na przykład jeśli chodzi o, nowy związek, jeszcze gdzieś nad czymś trzeba popracować. I też powiedzmy, jeśli Wasze dzieci na przykład, czy wnuki planują powiększenie rodziny, to też tutaj jest dla nich taka wskazówka, żeby jeszcze chwilę się wstrzymać. Ale ta cesarzowa jest matką, bądź powiedzmy siostrą, czy osobą, która jest tak jakby z Wami blisko spokrewniona. I tutaj wydaje mi się, że u części z Was koniecznie potrzebne
jest zmierzenie się z czymś trudnym, co było pomiędzy wami, dlatego że to nie pozwala wam ruszyć do przodu. Na przykład powiedzmy, ktoś miał toksyczną relację z matką i przez to obawia się wchodzić w związki, czy ryzykować, czy w ogóle ma niskie poczucie własnej wartości. I nawet jeśli tej matki już przy was nie ma, to nic, możecie sobie gdzieś tam w środku, wewnętrznie spróbować z tym poradzić. I no jest to czas wyrównywania szans, więc jak najbardziej, jeśli komuś chodzi po głowie psychoterapia, czy psycholog i tak dalej, wypadałoby. Jeśli chodzi o to, jak wy się przedstawiacie, to tutaj jest 6 mieczy i w tej karcie widzę wyruszanie do przodu ku nowemu etapowi i zostawianie za sobą czegoś, co jest nudne, niefajne, w czym się zastałem, w co mi się już nie podoba i na pewno będzie to rok rozstań, ale spokojnie, nie mówię o jakichś szczęśliwych i radosnych relacjach spełnionych, że się nagle rozwalą, że tak powiem kolokwialnie. Bardziej chodzi mi o rozstania na przykład z pracodawcami, takimi, których nie znosicie i z którymi wam się źle pracuje. Rozstania ze swoimi nawykami, a być może rozstanie z przeszłością. To tak tutaj właśnie a propos poradzenia sobie z jakąś toksyczną relacją, na przykład z matką. Tutaj niewątpliwie jesteście bardzo otwarci na nowe. Chcecie próbować, ryzykować i podejmować takie decyzje, które was nawet zmuszą do tego, żeby dać z siebie więcej. Koniec zastoju, koniec tak jakby efektu gotującej się żaby. No to słuchajcie, żaba wskakuje sobie do garnka, w którym gotuje się woda, no i jest fajnie, wygrzewa się, ale nawet nie zauważy, słuchajcie, jak się ugotuje. No, wypadałoby w porę wyskoczyć. Rada. Tutaj jest królowa mieczy. I to jest osoba, która jest bardzo rozważna, która patrzy rozumowo na rzeczywistość i też patrzy rozumowo na zmiany. I teraz tak, słuchajcie, patrzy bardzo przyszłościowo. Jeśli jestem w jakimś związku lub tkwię w jakimś nawyku od dawna, od lat, no to jaka jest szansa na to, że to nagle samo się odmieni? Wydaje mi się, że nawet chyba Albert Einstein mawiał, że głupotą jest robić coś cały czas to samo, w ten sam sposób i oczekiwać innych rezultatów. I tutaj pomyśleć przyszłościowo. Jeśli, powiedzmy, codziennie jem, blachę sernika, albo w ogóle się nie ruszam i na przykład jestem w pracy, która nie wymaga ode mnie niczego fizycznie, tylko siedzę na przykład przed telewizorem, czy nie wiem, przed laptopem, przed komputerem, no to czy na przyszłość patrząc, czy no to jest dla mnie zdrowe? Nie powinienem zacząć się ruszać, nie powinienem być może nawet w czasie prywatnym robić coś dla siebie, żeby na przykład w przyszłości móc zmienić pracę. Spojrzeć przyszłościowo też na pewne relacje. Jeśli od dawna tutaj mi się nie układa z koleżanką czy z kolegą i tylko mnie ciągnie w dół i są powroty, przerwy i po prostu jakieś ekshumacje też, no to czy warto, czy to się zmieni samo, ile można? 10 buław. Czego raczej nie robić, czego unikać? No właśnie, nie doprowadźcie do sytuacji, w których wam się uleje, w których już będziecie mieli czegoś dosyć. Jeśli na przykład od dawna macie do kogoś żal, ale myślicie sobie, nie będę się starał o te alimenty, czy o tę ziemię, która mi się należy, ale wewnętrznie i tak czujecie żal i taką frustrację, to tu jest powiedziane, nie bierzcie zbyt dużo na swoje barki, sądźcie się, starajcie się o to, co wam się należy. Jeśli chodzi o tą 10 buław, to też z drugiej strony ja widzę, że wy tutaj bardzo chcecie sobie i innym coś udowodnić, podkreślić tą swoją pozycję w szeregu, ale nie za wszelką cenę. Dlatego, że po prostu jak nie wprowadzicie jakiegoś balansu, czy jakiegoś dobrego planu, to możecie się wypalić, jak będziecie tylko i wyłącznie, słuchajcie, skupieni na jednym.
Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego roku. Sprawdzajcie czytania miesięczne oraz na nowy rok numerologiczny, które gdzieś tutaj podlinkuję. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wtedy pomoże mi to w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.